Cześć! Zapraszam dziś na spotkanie z pierwszym konkurentem kultowego akceleratora 3DF X Voodoo. Tak, Nvidia Riva 128, która miała premierę w kwietniu 1997 roku, była pierwszym naprawdę groźnym i bezpośrednim konkurentem Voodoo. Choć obie karty walczyły o tego samego klienta, różniły się diametralnie podejściem technologicznym. Karta Voodoo była wyłącznie akceleratorem 3D. Nie potrafiła wyświetlić pulpitu Windows ani gier 2D. Wymagał posiadania osobnej podstawowej karty graficznej, np. S3 Virge, i połączenia z nią specjalnym kablem. Za to Riva 128 była rozwiązaniem typu All-in-One. Na jednym procesorze o oznaczeniu NV3 integrowała bardzo szybką grafikę 2D oraz potężny akcelerator 3D, co oszczędzało miejsce w komputerze i upraszczało konfigurację. Jeśli chodzi o wydajność i rozdzielczość, Riva oferowała wyższe taktowanie, 100 MHz kontra 50 w Voodoo, oraz nowoczesną architekturę pamięci SG-RAM. Pozwalało jej to na renderowanie grafiki 3D w wyższych rozdzielczościach, podczas gdy pierwsze Voodoo było technologicznie ograniczone zazwyczaj do rozdzielczości 640×480. Jak w praktyce wyglądały możliwości Rivy 128? Przekonajmy się. Mój komputer testowy to Abit PR5 z procesorem Pentium MMX 200 MHz. Zabawę zacząłem od instalacji systemu Windows 98. Łącznie z instalacją programów i sterowników zajęło to prawie 25 minut. Na początek Quake 2. Rozdzielczość to typowa na tamte czasy 640×480. I niestety Riva zauważalnie ma za mało mocy obliczeniowej. Uzyskuje tu poniżej 20 klatek na sekundę. Quake 3 o dziwo uruchomił się na Rivie. Tu także rozdzielczość to 640×480, a klatek na sekundę jest może kilkanaście. Te wyniki dobrze pokazują, że Riva słabo sobie radzi z architekturą Socket 7. Gdyby połączyć ją z Pentium 2, który posiada szybką pamięć L2, wyniki byłyby około 3 razy lepsze. Dobrze to obrazują wyniki z 3D Marka w porównaniu do wyników, które znalazłem w internecie. No i co mogę powiedzieć? Riva 128 może dziś nie odpali nawet kalkulatora w 4K, ale w 1997 roku potrafiła zrobić człowiekowi prawdziwe łomatko. To jest przyszłość. I wiecie co? Trochę rozumiem ten zakup. Bo nagle nie trzeba było mieć 2 kart, miliona kabli i modlitwy przed instalacją sterowników. Wszystko działało na jednej karcie, no, przynajmniej zazwyczaj. Dzisiaj Nvidia kojarzy się z RTX-ami, ray tracingiem i kartami kosztującymi tyle co używany samochód. Ale gdzieś tam na początku tej całej historii stała właśnie taka niepozorna Riva 128. Mała karta, wielkie ambicje i bardzo gorący radiator, o ile go w ogóle miała. Aż trudno uwierzyć, że kiedyś 100 MHz robiło takie wrażenie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku retro grzebania w sprzęcie, który kiedyś był szczytem marzeń każdego pecetowca. Cześć!